I to jest taka piosenka, która mam wrażenie jest takim stereotypowym ujęciem tego, jak ludzie myślą o Eurowizji. A drudzy mówią, że jak nie było, jak to przecież jest odtworzenie performerów, to jest tak zwany dla mnie ten shocking qualifier. Oczywiście, może występ po prostu powali nas na kolana i sprawi, że spadną nam klapki. Jeżeli będzie biednie, będzie to odstawać od reszty, może to nie awansować. Czas na Polskę, bo to jest trudny temat i pewne znaki na niebie i ziemi wskazywałyby, że ta piosenka powinna zostać doceniona przez jurorów. Cześć wszystkim, tu Michulec, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj przychodzę do Was z przewidywaniami, więc będę trochę wróżył z kuli, a trochę mówił tak jak czuję, kto awansuje z pierwszego półfinału do finału Eurowizji 2026. Od razu zaznaczam, że bardziej patrzę tutaj na to, kto moim zdaniem, który kraj ma największą szansę na awans, a niekoniecznie oceniam to, kogo chciałbym zobaczyć w finale. Na taki ranking moich jakichś takich, nie wiem, ulubionych propozycji na pewno przyjdzie jeszcze czas. W zasadzie już opublikowałem takiego shortsa, gdzie podaję takie swoje top 15 tegorocznej Eurowizji, więc jeżeli chcecie to zobaczyć, chcecie się dowiedzieć, które piosenki mi się podobają, a które raczej nie, bo to można wydedukować jakoś łatwo, no to oczywiście zachęcam Was do obejrzenia tamtego wideo. Ale pełen ranking w formie tiera też będzie, ale poczekajmy na to do maja. Dzisiaj odrzucam moje sympatie i antypatie, skupiam się tylko i wyłącznie na tym, jak ja czuję, jak ja przewiduję, który kraj na bazie jakiegoś tam mojego doświadczenia, historycznych statystyk, czy też na bazie w sumie samej piosenki ma szansę na awans, a kto tę szansę ma mniejszą. W ruch pójdą także dobrze znane Wam tabliczki. Jeżeli moim zdaniem jakaś piosenka powinna być w finale Eurowizji, no to dam tak, a jeżeli nie, no to nie. Oczywiście każdy wybór uzasadnię. A zatem myślę, że nie ma co przedłużać. Zasady są jasne, do oceny mam 15 piosenek, tak więc ja już szykuję się do tego, ale zanim ocena, to oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy lub po prostu jeszcze tego nie robicie, to będę Wam wdzięczny za zostawienie tego suba, a jeżeli spodobał Wam się ten film, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, podbicie tego filmu i napiszcie mi w komentarzach Waszą dziesiątkę, która Waszym zdaniem awansuje do finału. A zatem zacznijmy od Chorwacji i moim zdaniem jest to pewny awans do finału. Może to nie jest awans pierwszego miejsca, albo drugiego czy trzeciego. Czuję, że to będzie gdzieś tak połowa, piąte, szóste miejsce w tym półfinale, że to jest taka pozycja, jaką Chorwacja zajmie, bo sama piosenka bardzo się wyróżnia. Przede wszystkim jest to jedyna taka true słowiańska propozycja w tym półfinale. Dodatkowo dochodzi do tego kwestia przekazu, który jest bardzo osobisty, bardzo też taki, powiedziałbym, oryginalny, autentyczny. Nie ma drugiej takiej piosenki o tego typu tematach w stawce, więc to myślę, że powinno się wyróżnić i zarówno jurorzy, jak i widzowie powinni przyznać temu trochę punktów. Do tego dochodzą też takie inne elementy, które mogą brać pod uwagę zarówno widzowie, jak i jurorzy, czyli z jednej strony taka symfonia i harmonia, bo rzeczywiście nawet już na etapie preselekcji dziewczyny razem bardzo dobrze brzmiały i też taka energia, która z nich biła, pewnego rodzaju siła, może to jest kwestia właśnie tego przekazu, całego występu, natomiast to się odczuwało już na etapie preselekcji. Wątpię, żeby to zmieniło się in minus już na scenie eurowizyjnej, tak więc dla mnie jest to jednak pewniak do awansu. Finlandia. Tutaj nie mam wątpliwości, że to będzie awans. Czasami czytam takie komentarze, że niektórzy nie rozumieją, dlaczego Finlandia jest tak wysoko, czy to w notowaniach bookmacherów, czy w jakichś tam fanowskich topkach, a mi się wydaje, że to jest piosenka, która jest zarówno pod jurorów, jak i pod widzów. Obie te części składowe odpowiadające za punkty po prostu przyznają dużo swoich głosów, bo to jest piosenka dla wszystkich i to jest taka piosenka, która mam wrażenie jest takim stereotypowym ujęciem tego, jak ludzie myślą o Eurowizji, że właśnie musi być ogień, że muszą być skrzypce, że musi być taka miła melodia dla ucha, mamy też świetny wokal, mamy też język narodowy, więc no, wszystko to się gdzieś tam składa na to, że ta piosenka po prostu pasuje do Eurowizji i jest takim mocnym jej akcentem, dlatego moim zdaniem ten finał jest jak najbardziej gwarantowany, a myślę, że będzie bić się tak naprawdę Finlandia o te najwyższe miejsca. Gruzja i to jest moim zdaniem kolejny pewniak do awansu i to nie dlatego, że to jest BZKB, które wygrało Eurowizję Junior i teraz powracają na Eurowizję po iluś tam latach i na pewno ludzie będą bardziej doceniać to, że oni wrócili i że byli na Eurowizji Junior. Nie. Myślę, że absolutnie to jest gdzieś tam fajna rzecz wizerunkowa, ale to im nie przysporzy jakoś dużo więcej głosów. Bardziej tu chodzi o to, jaka jest ta piosenka, bo ta piosenka jest bardzo sceniczna.
ona jest tak zbudowana, że tu aż się prosi o to, żeby zobaczyć występ na scenie. My nie wiemy, jaki to będzie występ, bo no jednak piosenka została wybrana wewnętrznie, nie było preselekcji, tak więc może wyjść bardzo różnie. No ale mniej więcej wiemy, jak Bzika występują właśnie po ostatniej Eurowizji Junior, gdzie mieli swój występ specjalny i raczej możemy się spodziewać, że to będzie mocny, bardzo energiczny, dynamiczny występ. Tym bardziej, że jest charakterystyczna choreografia, nawet powiedziałbym w takim języku młodzieżowym wiralowa, która ma potencjał do tego, żeby w maju ludzie odtańczyli to wielokrotnie na różnego rodzaju aplikacjach. Tak więc ma to swój potencjał, już nie mówię o samej piosence, która mega zapada w pamięć. Już od pierwszego przesłuchania tam są bardzo proste teksty, bardzo proste słowa. To wszystko sprawia, że ten utwór musi być zapamiętany i nie wiem, co miałoby się zdarzyć, żeby Gruzja do tego finału nie awansowała. Grecja to bardzo specyficzny przypadek. Piosenka, którą jedni kochają, inni nienawidzą. Piosenka, którą jedni doceniają za oryginalność, świeżość, za coś, czego jeszcze nie było na Eurowizji, a drudzy mówią, że jak nie było, jak to przecież jest odtworzenie performerów, których dobrze znamy z poprzednich lat, z poprzednich edycji konkursu. Niezależnie od tego, po której stronie jesteście tej barykady, jedno jest pewne. Piosenka, sam występ, sam wykonawca robią wrażenie. Nie da się przejść obok tego obojętnie, o tym się po prostu mówi, to wywołuje jakieś emocje, a to jest klucz do sukcesu. Dla mnie to jest absolutny pewniak do awansu, bo z jednej strony sam Akhylas ma ogromną charyzmę sceniczną, to jest bardzo ciekawy człowiek i to widać od pierwszych sekund, że on tak naprawdę hipnotyzuje i magnetyzuje widza za pomocą swojego występu. Dla mnie, tak jak ja to oceniam, ten występ jest inny, występ jest nietuzinkowy, on jest tak naprawdę pewnego rodzaju kompozycją i konsekwencją tego, co już było w poprzednich latach, ale faktycznie unowocześnione, podkręcone, no bo jednak dobry wokal Akhylasa to jest coś, co wyróżnia go od tych innych performerów. Też mamy odniesienia do takiej, wiecie, muzyki, która jest charakterystyczna dla Grecji, do tych instrumentów, co nam się kojarzy właśnie z muzyką grecką, a to wywołuje kolejne pozytywne wspomnienia, wiecie, Grecja, wakacje, jakby fajny czas, więc widzę to też jakby w tym kontekście, że to ma dodatkowe atuty, dodatkowe szanse na awans, już abstrahując od tego, że sama piosenka, przez to, że jest niejednostajna, niejednorodna, no po prostu jest zapamiętywalna od pierwszego przesłuchania. Mołdawia, może ja tu będę monotematyczny, ale dla mnie to jest kolejny awans, czyli już 5. w sumie z rzędu. Faktycznie ta pierwsza połowa naszego półfinału jest bardzo mocna, jeśli chodzi o piosenki i to są albo faworyci do w ogóle wygrania Eurowizji, albo do zajęcia naprawdę dobrego miejsca. I myślę, że przed Mołdawią jest też na to szansa, bo piosenka jest bardzo nośna, jest bardzo sceniczna. Myślę, że to jest taka piosenka, która potrzebuje właśnie publiczności i ta publiczność będzie jeszcze bardziej nieść ten utwór do góry. Do tego, mimo że jest bardzo łatwo identyfikowalny przekaz za pomocą też bardzo prostych słów, które są użyte z różnych języków, czasami nawet są to przypadkowe słowa w różnych językach, ale dzięki temu łatwiej zapamiętujemy samą piosenkę, no i gdzieś tam jesteśmy w stanie złapać się na tym, że zaczynamy to nucić, mówimy okej, dobra, to jest Mołdawia. I naprawdę nie trzeba tego przesłuchać 7, 15 czy 50 razy, wystarczy jeden raz i to zapada w pamięć, no i też jest to oczywiście klucz do sukcesu. Raczej powiedziałbym, że to jest piosenka pod widzów niż pod jurorów, ale myślę, że jurorzy też nie dadzą temu mało punktów. Myślę, że to będzie mocny kandydat dla widzów, przede wszystkim tych z naszej części Europy, jak również z Europy Południowo-Wschodniej, czyli te wszystkie kraje, które są z nami w półfinale, powinny dać sporo punktów, no bo my jakby i rozumiemy ten przekaz i jego potrzebę, no i te słowa no, nie są dla nas jakieś bardzo trudne. Czas na Portugalię i kto oglądał moje reakcje, ten może być zaskoczony, ale tak jak powiedziałem, to są moje przewidywania, a nie piosenki, które ja lubię, czy słucham, czy nie lubię, czy nie słucham, a zatem dla mnie Portugalia to jest naprawdę szansa na awans. To jest tak zwany dla mnie ten shocking qualifier. To, co trzeba podkreślić, Portugalia konsekwentnie trzyma się swojego sznytu, trzyma się sposobu na to, by promować, pokazywać swoją kulturę, swoją muzykę, która jest zupełnie inna, ma inną wrażliwość, inne emocje i to działa. Od 5 lat to działa i nawet w tych czasach, kiedy w półfinałach decydowali jedynie widzowie i większość fanów Eurowizji, zresztą ja także, mieliśmy takie, no dobra, gdyby byli jurorzy, to pewnie by się zakwalifikowało, a że jurorów nie ma, no to pewnie nie przejdą tego etapu półfinałowego, bo w finale byliby wysoko, tak jak zawsze, a tu się okazywało, że jednak udawało się to. Tym bardziej zatem w tym roku, kiedy jurorzy wrócili do półfinałów, moim zdaniem Portugalia będzie w finale. Może to nie będzie top 10 widzów, bo tak jak popatrzę na kraje, które są w naszym półfinale, to w zasadzie tylko Belgia jest takim krajem, który
posiada jakąś większą diasporę portugalską, która by mogła głosować na ten kraj w televotingu, bo nie ma Holandii, nie ma Austrii, nie ma Luksemburga, nie ma Szwajcarii, nie ma Francji, tych wszystkich krajów, Hiszpanii też, tych wszystkich krajów, gdzie Portugalczycy zawsze są obecni i mocni, ale mimo to myślę, że u jurorów to będzie na tyle wysoko, że to się jednak zakwalifikuje i awansuje może z 10., może z 8. miejsca, ale jednak to będzie w finale, bo to jest rzeczywiście piosenka, która wyróżnia się na tle stawki, jest zupełnie inna w porównaniu do tych bardzo oryginalnych, niejednostajnych utworów. Tu mamy jednak klasyczną piosenkę portugalską, mamy nostalgię, zupełnie inne emocje, które właśnie mogą być takim świetnym przerywnikiem w ocenie jurorów, świetnym takim wyróżnikiem w porównaniu do tych innych, bardziej powiedziałbym złożonych kompozycji. Kolejna w mojej ocenie jest Szwecja i tu znowu będę monotematyczny, no ale to jest awans. Dla mnie to jest awans do finału. Tutaj piosenka przede wszystkim pod widzów, natomiast u jurorów Szwecja jest zawsze wysoko. Zawsze oni cenią jednak tę szwedzką piosenkę, więc może to jest dobry pomysł, że teraz postawili na coś bardziej pod widzów, a ten rave i cała jakby stylistyka tego utworu to jest coś, czego nie ma na Eurowizji, więc totalnie myślę, że to będzie awans i to nawet awans czołowej trójki tego półfinału, bo tu widzę zarówno dużo punktów od widzów, jak i właśnie od jurorów. To jest dość prosty występ, tam nie dzieje się, przynajmniej tak mi się wydaje, że to będzie bardzo podobne, będzie 1:1 wręcz to, co zobaczyliśmy w finale Melody Festivalen, ale mimo tego, że tam jakby nie ma nie wiadomo jakich elementów, nie ma jakichś, nie wiem, nietuzinkowych, oryginalnych rzeczy, to jednak to, jak to jest bardzo w swoim gatunku osadzone i jak to jest takie szczere, autentyczne i proste, sprawia, że to robi wrażenie, bo scenicznie to też myślę, że będzie robiło wrażenie, tym bardziej, że już organizatorzy nam trochę zdradzili, że ta scena będzie bardzo świetna i będzie dużo tego światła do wykorzystania, totalnie właśnie pod taki występ jak Szwecji. Numer 8 w mojej ocenie to Belgia i to jest mój pierwszy brak awansu. Tu przewiduję, że ten kraj niestety nie awansuje i to nie dlatego, że ma, nie wiem, jakąś słabą piosenkę, bo wręcz przeciwnie, to jest naprawdę dobrze wyprodukowany pop. Problem polega na tym, że tam nie ma nic charakterystycznego, że to nie jest oryginalne, to jest zwykła komercyjna piosenka. Oczywiście może występ po prostu powali nas na kolana i sprawi, że spadną nam klapki, bo tak też może być. My tak naprawdę widzieliśmy tylko teledysk, bo piosenka została wybrana wewnętrznie, nie było w Belgii preselekcji w tym roku, ale mam takie poczucie, że skoro Belgia w ostatnich latach wystawiła też dobre propozycje, dobre jakościowo, dobre produkcje, a jednak nie awansowała dalej, to i w tym roku może podzielić po prostu swój los z poprzednich lat, bo stawka jest mocniejsza, bo trendy na Eurowizji są zupełnie inne, szukamy czegoś oryginalnego, czegoś wyróżniającego się, to niestety nie wyróżnia się dla mnie wcale. Estonia i tutaj myślę, że awans do finału tego kraju można było określić tytułem ich piosenki, czyli Too Epic to be True, bo nie sądzę, żeby to awansowało. Nawet sentyment mojego pokolenia i tego starszego, czyli 30+, 40+ dzisiaj, osób wychowanych w jakiś sposób na piosenkach Vanilla Ninja, myślę, że to nie sprawi, żeby one awansowały do finału. Niestety nie tylko muzycznie, ale pod kątem występu, bo tutaj też jakby porównuję do tego, co widzieliśmy w estońskich selekcjach. Mam wrażenie, że Vanilla Ninja zatrzymały się na Eurowizji 2005. Niewiele się zmieniło, nie ma za bardzo pomysłu na to, co pokazać na tej scenie poza dziewczynami, które grają na gitarze, chodzą po scenie, śpiewają, są podnoszone na tej scenie. Jakby niewiele tam jest czegokolwiek, co by zwracało uwagę. Na 2005 rok to było super, na 2026 niestety trąci to bardzo mocno myszką. I ktoś powie, jasne, przecież to tylko występ w preselekcjach, można zrobić zupełnie inny występ na Eurowizji. Czekam na to, ale mówiąc szczerze, nie spodziewam się, jakby znając tę piosenkę i czując vibe dziewczyn, mam wrażenie, że to po prostu jest brak awansu w tym roku. Niezależnie od piosenki w obliczu aktualnej sytuacji politycznej, Izrael awansuje do finału. Tutaj skalę tego zwycięstwa, skalę tego awansu może zmniejszyć jedynie udział jury od półfinałów, którzy po prostu mogą dać mniej punktów, jeżeli im się piosenka nie spodoba. Litwa. I tutaj powiem szczerze, bardzo długo zastanawiałem się nad oceną, ostatecznie przyznaję brak awansu. I już tłumaczę dlaczego tak to widzę. Po pierwsze, w tym półfinale nie ma krajów, na które Litwa mogłaby liczyć, jeśli chodzi o punkty od diaspory. Po drugie, piosenka nie jest masowo uwielbiana przez fanów Eurowizji, co widać po różnego rodzaju aplikacjach, topkach, to bardzo często jest gdzieś w połowie albo nawet w drugiej połowie stawki. Pytanie, czy znajdą się osoby, dla których Litwa będzie na tyle świetna, na tyle błyskotliwa, że
ocenią ją na swoje pierwsze, drugie miejsce, ale powiedziałem, że się wahałem, bo moim zdaniem ta piosenka może być wysoko u jurorów, przede wszystkim ze względu na taką artystyczną wizję i na to, co jednak dzieje się na scenie, też na świetny wokal, który prezentuje Leon Sisak, na całą prezencję sceniczną, na cały koncept, pomysł tego występu. Natomiast to nie jest jedyna piosenka z artystycznym przekazem, to nie jest jedyna piosenka z oryginalnym pomysłem na występ. Tak więc pytanie, czy jurorzy na pewno aż tak mocno docenią w tym roku Litwę? Ja mam takie poczucie, że raczej bardziej docenią na przykład Portugalię niż właśnie Litwę. A teraz Czarnogóra i niestety dla mnie to też jest brak awansu i pewnie też może was to zdziwić, dlaczego, skoro piosenka jest tak wysoko w różnego rodzaju notowaniach, że nie, to na pewno awansuje, a ja wam powiem tak, Czarnogóra do tej pory awansowała tylko dwukrotnie z półfinałów do finału i za każdym razem były to ballady. Zawsze, kiedy Czarnogóra wystawia jakieś nawet, nie wiem, szybsze, inne piosenki niż ballady, no to jest pewnego rodzaju skazywana na porażkę, nawet jeśli piosenka się podoba, bo przecież pamiętamy 2013 rok i też była mowa, że to na pewno awansuje. I żeby była jasność, spośród tych wszystkich propozycji, które były po 2015 roku z Czarnogóry, ta moim zdaniem ma największe szanse, żeby awansować do finału Eurowizji, bo zbiera nie tylko punkty, wiecie, z Bałkanów, ale także od fanów, od widzów, którzy po prostu lubią tę piosenkę, bo jest ona bardzo dynamiczna, energetyczna, ma fajny vibe. Natomiast, no niestety w tym roku jest kilka podobnych propozycji. Ta nie jest jakaś super mocna, tak mi się wydaje. Tutaj tak naprawdę decydujący będzie występ i myślę, że jak zobaczę próbę, to już będę wiedział, czy to awansuje, czy nie, bo tak, z jednej strony dużo będzie się rozbijało o kwestie finansowe. Bez zasobów Czarnogóra, no, będzie trudno po prostu jej stworzyć dobry występ na dużej scenie. Niestety tak jest, że balladę łatwiej tańszym kosztem po prostu zagospodarować na scenie. Można zrobić minimalizm i to też się obroni. Natomiast jeśli chodzi o tego typu piosenkę jak Nowa Zora, no to niestety trzeba iść na pełnej. No a żeby iść na pełnej, trzeba mieć na to środki. Jeżeli będzie biednie, będzie to odstawać od reszty, może to nie awansować. Z drugiej strony pamiętajmy, że też Tamara, jak popatrzymy na ten występ z preselekcji, który też był wtedy nagrany, to też jest bardzo ciekawe, no jednak nie pokazała się jako wybitna performerka. Ja pamiętam, jak oglądałem te preselekcje, to miałem to w głowie, dobra, niech to wygra, bo to ma największy potencjał, no ale występ jest do poprawy, jest do zmiany. Z drugiej strony Czarnogóra miała znacznie więcej czasu niż inne kraje, by przygotować się do tego występu na Eurowizję, więc może szykują dla nas coś zupełnie innego. Występ będzie moim zdaniem tutaj weryfikował całość. Na dzisiaj moje takie przeczucia są takie, że Czarnogóra jednak nie awansuje, biorąc pod uwagę te historyczne statystyki i wyniki. Czas na Polskę, bo to jest trudny temat i pewne znaki na niebie i ziemi wskazywałyby, że ta piosenka powinna zostać doceniona przez jurorów w wyjątkowy sposób, że ona powinna mieć dużo punktów, może nawet najwięcej w skali ostatnich naszych występów na Eurowizji. No bo tak, mamy oryginalność brzmień. Nie ma drugiego takiego utworu, który by sięgał po te gatunki i nie było w ostatnich wielu latach, więc to jest na pewno nasz atut. Z drugiej strony silny, nietuzinkowy wokal, dodatkowo ta końcówka, gdzie Alicja wchodzi coraz wyżej, to też są pewnego rodzaju umiejętności, które nie każdy będzie w stanie zaprezentować na eurowizyjnej scenie. Dlatego liczę na to, że Polska zdobędzie bardzo dużo punktów od jurorów. Jeśli chodzi o sympatię widzów, tutaj mam trochę case Litwy, ale z zaznaczeniem, że jednak w naszym półfinale jest kilka krajów, gdzie ta Polonia jest bardzo obecna i gdzie mamy naprawdę duże szanse na wiele punktów. Niemcy. To jest taki kraj, gdzie musimy mieć, nie wiem, minimum 8 punktów w tym półfinale. Reszta świata, która też będzie głosowała. A przecież w reszcie świata w tym roku będzie i Holandia, i Irlandia, i Islandia, czyli kraje, gdzie zawsze dostawaliśmy dużo punktów właśnie w televotingu. Do tego punkty powinniśmy dostać ze Szwecji, z Włoch, z Belgii, może z Grecji, może z Litwy. Mam nadzieję, że jak najwięcej widzów doceni, nie tylko Polaków za granicą, ale też po prostu innych widzów doceni polską propozycję i bardzo mocno w to wierzę, że jednak awansujemy. Może to nie będzie pierwsze miejsce, ale wierzę, że będziemy w tym finale. San Marino, tutaj dla mnie sprawa jest prosta i oczywista. To jest dla mnie brak awansu. I tutaj San Marino to jest jedyny kraj z tych 15, gdzie ja tu nie czuję i nie widzę żadnych atutów. Żadnego atutu, który sprawiłby, że ta piosenka awansowałaby do finału. Bo nawet pomysł z wepchnięciem tego Boy George'a totalnie moim zdaniem chybiony, jeszcze w świetle różnego rodzaju afer jego osobistych i no takiego jego uszczypliwego, nie do końca może poważnego stylu, gdzie on komentuje jakieś fanowskie wpisy w internecie, raczej to nie przysporzy San Marino większych szans na awans. Tym bardziej, że sama piosenka jest bardzo przestarzała i nawet ta postać Senit tam nie sprawi, że
tu posypią się jakieś głosy, no bo znowu w swojej kategorii są po prostu lepsze propozycje. I na koniec Serbia, to też może być dla Was szok, ale ja to przewiduję, że tu będzie awans, bo okej, to może być słabo u jurorów, to może mieć kilkanaście punktów od jury, w zasadzie tylko z tych krajów bałkańskich, ale ja dzisiaj mówię i zobaczymy, czy uda mi się to przewidzieć. Dla mnie to jest top 5 televotingu tego półfinału. Widzę, jak duże emocje wywołuje ta piosenka. Widzę, że osoby, które na co dzień nie śledzą Eurowizji, jednak angażują się, czy to w oglądanie jakichś reakcji, czy w komentowanie, bo jest naprawdę duża rzesza osób, która oczekuje od Eurowizji właśnie takiego mocnego rocka, a nawet metalu, czegoś, co kiedyś było na Eurowizji 20 lat temu, co się zdarzało, a już od wielu lat tego raczej nie ma. Dlatego choć w różnego rodzaju zestawieniach ta piosenka jest dość nisko, to wiem, że będzie grupa oddanych jej fanów, którzy mają to na pierwszym miejscu i oni na to rzeczywiście zagłosują i pewnie na nic innego, dzięki czemu no jednak Serbia otrzyma tak dużo punktów w televotingu, że po prostu awansuje nam do finału. No dobrze, to czas na krótkie podsumowanie. Chorwacja, Finlandia, Grecja, Gruzja, Szwecja, Portugalia, Mołdawia, Polska, Serbia i Izrael. To są kraje, które gdzieś tam przewiduję, że powinny awansować do finału. Tak jak powiedziałem na początku, gdybym to ja miał wybierać względem swoich upodobań, totalnie do finału awansowałaby na przykład taka Czarnogóra, a Izraela by nie było w nim. A jak będzie? Zobaczymy w maju. Zobaczymy, ile z moich przewidywań się sprawdzi. Zrobię może po Eurowizji taki, wiecie, film, gdzie sobie to podsumujemy i sprawdzimy, ile trafiłem, ile nie trafiłem, jak obstawiałem, czy źle, czy dobrze. Nie ulega wątpliwości, że nasz półfinał jest bardzo wyrównany. Mamy szóstkę, siódemkę, może nawet ósemkę piosenek, które są murowanymi kandydatami do finału. O kolejne miejsca będzie toczyć się walka. Jest kilkoro kandydatów. Na ten moment powiem tylko, że San Marino to jest piosenka, której totalnie nie widzę w finale, a cała reszta moim zdaniem będzie bić się o to miejsce 9 i 10. Wierzę bardzo, bardzo gorąco i trzymam mocno kciuki, żeby kolejny finał Eurowizji był również z Polską. A jakie są Twoje przewidywania dotyczące pierwszego półfinału Eurowizji 2026? Kto awansuje, a kto zostanie na etapie półfinałów? Daj znać w komentarzu, napisz mi swoje top 10 z tego półfinału w komentarzu. Oczywiście zostaw łapkę w górę, subskrypcję kanału i podbicie tego filmu, jeżeli Ci się spodobał. A my widzimy się za tydzień mniej więcej w drugiej części, kiedy ocenię piosenki z drugiego półfinału. Mam nadzieję, że będziecie na to czekać i spodoba Wam się ta seria. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.